Witam, 28 listopad 2023 rok, godzina około 20:30 i rozmawiamy o duodesamsach, a właściwie o duodesamsie wodnika. Dlaczego mnie tak intryguje ta duodesamsa? Mam nadzieję, że powstanie literatura na ten temat, że będę starał się, tak jak mój kolega mówi, popełnić wydanie książkowe i mam nadzieję, że wyjaśnię pewne wpływy duodesams w interpretacji. Może zmienię też troszeczkę w polskiej interpretacji, co rozpoczął oczywiście profesor Leszek Weres i bardzo skutecznie. Nie wiem jak inni moi koledzy, którzy są, powiedzmy, że z tej samej grupy, chociaż w mojej grupie, tej właściwie najstarszej, tej ostatniej grupie, chociażby to, co Państwo znają, Tadeusza. Tadeusz świetnie interpretuje, ale z duodesamsami w pewnym momencie ma pewne zahamowania i większość moich kolegów nie potrafi tymi duodesamsami płynnie operować, bo jest to nie tyle trudne, co trzeba przyswoić sobie pewien system myślenia, który jest odbiegający od aspektu, mimo że aspekt jest najprostszą interpretacją, ponieważ mamy literatury na ten temat mnóstwo, chociażby tutaj hrabiego Wrońskiego, czy panią Konarzewską, czy nawet von Pronaj, czy jeszcze można wymieniać właściwie cała literatura, która jest, dlaczego się patrzę w tym kierunku, bo w tym kierunku jest biblioteka moja i to jest dosyć interesujące. Dzisiaj akurat, proszę zwrócić uwagę na datę, i mamy duodesamsę, tutaj w tym miejscu, nie wiem czy widać, czy też nie, teraz tutaj w tym miejscu, to jest tutaj szczelec wodnik, tutaj macie duada, właśnie jest, wodnik. Wodnik ma wiele zalet i wiele wad. Jedną z zalet jest to, że jest przyjacielem. Drugą wadą jest to, że jest rewolucją. Ja wiem, że w tym momencie uczę, ale coś musicie Państwo wiedzieć, aby zrozumieć pewne zagadnienia, o których jest mowa w innych filmach, a w moich interpretacjach, czy nawet te osoby, które się będą uczyć astrologii u mnie, będę to jak mantrę powtarzał, ponieważ nie da się inaczej. A jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna w tym wszystkim, że my krążymy wokół tego samego po to, żeby było łatwiej nam nie tyle zrozumieć, co uaktywnić swój intelekt. Można by było tak powiedzieć. Jeżeli mamy znak, jeżeli mamy dominifikację lub też dom, sektor i też go nazwiemy wodnikiem, więc mamy wodnik, znak, sektor czy dom też wodnika, mamy duodesamsę wodnika
I mamy planetę Uran, która jest władcą. Więc mamy 3 słowa plus planeta. Planeta tworzy nam aspekt w stosunku do znaku, w stosunku do sektora i dłady. Bo wodnik może się znajdować, przypuśćmy, w baranie, w dładzie wodnika. Z kolei sektor wodnika może się, wiemy gdzie jest, ale sam wodnik może znajdować się naprzeciwko na przykład sektora, czyli w lwie. I co wtedy się zaczyna dziać? I wtedy ta interpretacja zaczyna szaleć. Krótko mówiąc, wariuje. Bo zaczynają synapsy zupełnie inaczej działać. Przepraszam, ale kamera mnie się zatrzymała. No zdarzają się takie efekty specjalne. Po prostu jeszcze nadal próbuję tutaj przed finałem. Za chwilę będzie druga kamera, także będziemy mogli operować 2 kamerami, co ułatwi nam troszeczkę jakby plastykę obrazu, ale także i pewnych wypowiedzi. Teraz wróćmy do naszej Dłada Samsy. W tym momencie rozpatrujemy tylko samego Urana i gdzie on jest. Teraz proszę zwrócić uwagę, że Uran znajduje się tutaj w znaku byka. Byk jest w kwadraturze do wodnika. Występuje to kwadratura 90 stopni i to jest szalenie proste. Więcej nie potrzeba. Teraz o co chodzi? Jest Dłada Samsie koziorożca. Sam Uran w byku. Można by się zastanowić, co oznacza. To już jest wyższa astrologia i jak on się będzie zachowywał. Wiem o tym, że z dłady koziorożca musi się znaleźć w dładzie jakiej? Wodnika. Ponieważ taka jest z kolei losu. Tak jest w archetypie. Tak jest w działaniach tak zwanych logicznych. I tutaj dynamicznie przejdzie nam do wodnika. Co zrobi Uran? Wiemy, że Uran porusza się bardzo powoli i nie ma w swoich zagadnieniach jakiejś prędkości natychmiastowej, ale przemiany są ogromne. Skąd możemy wiedzieć? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że są tablice historyczne, jest Wikipedia, jest mnóstwo źródeł otrzymania wiadomości. Teraz, na jakiej podstawie? Na takiej podstawie, że cofamy się z Uranem do byka i wówczas mniej więcej wiemy, co się dzieje. Możemy także w tym systemie znaleźć się w każdym wodniku naszym Uranem. Czyli możemy się cofnąć przypuśćmy, cofnąć się do barana, do sektora wodnika, w rybach do sektora dłady wodnika. W samym wodniku możemy dojść. I wtedy na podstawie tych dowodów uczymy się astrologii, która jest wykładnią dla nas, dlatego że kiedy zrobimy prelekcję do przodu, będziemy już wiedzieć, jak się będzie zachowywać. Mniej więcej wodnik. Oczywiście teraz. Dlaczego ja w tej chwili mam czasami wątpliwości? To, co powiedziałem w wczorajszym filmie, że ciekaw jestem, która z historii jest najbardziej naturalna. A propos mnie ten film wrzucono do cenzurowania. Oczywiście, że wiedziałem o tym, bo
kilka rzeczy powiedziałem. Ciekaw jestem, czy ten pójdzie, jeżeli nie pojadę za daleko swoim ozorkiem. Jeżeli wybiorę pewien system i w tym systemie będę trwał, to będę otrzymywał pewne wiadomości. Jeżeli z tych wiadomości skorzystam, to tylko, że teraz w zależności od mojej... Ja położę tutaj, ten telefon będzie bliżej, bo no nie mogę teraz odebrać ze względu na to, że właśnie robię program, tak. Robię tutaj ten... No, niektóre osoby po prostu dzwonią. Ja zawsze mówię, że po 22, po 20, albo no, dzisiaj idę wcześniej spać. Ale teraz wchodząc w etykę, która jest najważniejszą historią w całej astrologii. Dlaczego? I dlaczego mówię o etyce? No bo to jest 9. sektor. Jeżeli ktoś zna astrologię, to wie, że rozmawiamy o Strzelcu i rozmawiamy o najbardziej wywrotowej duadzie. Ta, która tworzy przemiany. I te przemiany muszą być związane z pewną historią. Te przemiany muszą tworzyć dla mnie jakieś formy, które są podstawą kultury, nie tylko mojej, ale mojej wewnętrznej, powiedzmy, że duszy. Ja muszę znać i wiedzieć, jakie wywołam konsekwencje. Konsekwencje, te, które się wydarzają w tej chwili, są najbardziej istotnymi konsekwencjami zarówno w moim życiu, jak i w każdym z państwa. Państwo też mają swoje życie i te konsekwencje są realizowane. I teraz wracając do wczorajszej mojej wypowiedzi, przedwczorajszej też, no i od tego momentu, jestem bardzo zaintrygowany jedną rzeczą. Ten wodnik da nam pewną historię. Tą historię, którą musimy poznać z powodu tego, że jeżeli on wejdzie do wodnika, będzie tworzyć przede wszystkim ruchy wolności. Pamiętajmy o tym, że jest przed nami epoka wodnika. Ta epoka wodnika wygląda przede wszystkim, wodnik jest, my go tworzymy i my chcemy z niego zrobić takim irracjonalnym, a w rzeczywistości on jest bardzo racjonalny. To jest bardzo prymitywne podejście do życia. Kiedy była epoka Urana, kiedy Uran rządził, było bardzo spokojnie, uranicznie. Uran nie jest czymś, co lubi zmiany. Uran jest tradycją. I jeżeli teraz odchodzimy od tradycji, tym bardziej wchodzimy w konflikt z rzeczywistością, którą niesie sama historia Urana. Jeżeli ktoś orientuje się, na czym polega czas, w którym na Ziemi panował Uran i jak wyglądał wtedy ten świat, to właśnie jest ten, o którym wczoraj wspominałem, raj utracony Pendereckiego. I my, idąc tą drogą, tą biblijną drogą, szukamy jakiegoś wyjścia, a w gruncie rzeczy jest to jabłko, które konsumujemy i cały czas wytwarzamy w sobie energię, przypuśćmy, alkoholu. Ponieważ on fermentuje i w nas wytwarza działanie, które jest poza naszą sferą. Ponieważ nam zawraca głowę, zabiera czas. Zamiast my popełniać świadomą wiedzę,
filozoficzne podejście do naszej egzystencji, my zajmujemy się bólem głowy i załatwianiem spraw, przypuśćmy, przy tak zwanym nie popijesz, nie rozgryziesz. Tak? Chyba tak się mówi. Nie wypijesz, to nie rozgryziesz. No nie jestem pewien, czy to jest najlepsza forma rozwiązywania problemów typu myślenia. I bardzo często resetowanie tego wszystkiego doprowadza do tego. W porządku, jeżeli wchodzi Bacchus i wchodzimy do Bacchusa stajni i tam egzekwujemy sobie nasze działanie, ale z tego wychodząc wchodzimy zupełnie w inny stan, jakim jest stan Urana. Czy ten stan uraniczny, który jest, coraz bardziej od nas się oddala, ponieważ miesza się zło z dobrem w tej chwili, w tym czasie, w którym my jesteśmy. I dlatego też te sprawdziany tutaj, które są wynikiem dład, one na nas wpływają na zasadzie, jakbyśmy mogli powiedzieć, czyśćca, czyli filtra to, co się dzieje. Przecież proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest zupełnie świadoma albo nieświadoma. Likwidacja w tej chwili wartości, tak? Czyli nie będziemy mieć tak zwanych drobnych, czy w ogóle jakikolwiek, tylko wyłącznie na tym nośniku plastikowym. Ten nośnik plastikowy może nagle zginąć tam. To, że nam zginie, nie jest istotne, bo możemy mieć hasło zamontowane na przykład w chipie, który jest tak szalenie przez niektórych preferowany. A co będzie, jeżeli ktoś świadomie naciśnie na ten guzik, że my w tym chipie już nic nie mamy? I gdzie się znajdziemy? W której przestrzeni? A jest to wodnik. Wczoraj mówiłem o tym. Dzisiaj to powtarzam. Proste. Jeżeli teraz mamy, najmodniejsze są te wehikuły, którymi się poruszamy i one są na ten fantastyczną rzecz, jaką jest elektryfikacja, to elektryfikację też możemy znaczy inaczej. Ktoś nas może pozbawić tego. I co się wtedy stanie? Nie będziecie mnie widzieć, nie będziecie mnie słyszeć, nie będziecie, nawet może dojść do tego, że mogę być wymazany z całej historii. To, co bardzo często stosuje nasz mocodawca, który to przekazuje, tak? Czyli ten nośnik jest cenzorem, co wolno, a co nie wolno. Ja rozumiem, że używam słów wulgarnych, ja rozumiem, że używam słów dwuznacznych, ja rozumiem, że używam słów wręcz nieetycznych, ja rozumiem, że używam słów, które są nie do przyjęcia dla niektórych sfer. Jeżeli mówię o Bogu, jest to nie do przyjęcia dla pewnej grupy. Ta grupa, która kiedyś tutaj, przypuśćmy, w założeniu rządziła. Tylko dlaczego po cichu nadawali imiona i pędzili do świątyni i tam odprawiały się rytuały. Są osoby, które wręcz walczą z tymi rytuałami i nie są w ogóle zaangażowane i uważają, że to jest coś, co jest zupełnie nikomu niepotrzebne, bo to zrobiło
narzędzie, powiedzmy, że w pewnym sensie zagłady tej kultury. Z czym się całkowicie nie zgadzam, bo jeżeli patrzymy historycznie, to do momentu, kiedy nie wyrzucono tej królewskiej wiedzy ze szkół, a ona była, alchemia była, to my nigdy nie dojdziemy do epoki wodnika. Dlatego, że alchemia daje nam, dzisiaj ona już jest. Dzisiaj jest, co jest nanofizyka, pewne rodzaje biologii, pewne przede wszystkim analiza myśli w psychologii i nawet te największe, kiedy zadano tej największej świadomości, czyli internetowi, właśnie komputerowi, pytanie, co jest najważniejsze, więc on po chyba iluś dniach wypluł to słowo, że Bóg jest najważniejszą, tą cechą taką najważniejszą. Dzisiaj kształtuje się sztuczną inteligencję, ale ta sztuczna inteligencja jest na tyle, ile jej pozwolimy. Tak jak Wikipedia. Ja wyraźnie widzę błędy Wikipedii i ja o nich bardzo często mówię, że są i ci, którzy znają dobrze historię, już wiedzą, że kopiuj wklej jest. Między innymi na tym polega sztuczna inteligencja, żeby wyłapywać błędy w pracach magisterskich czy szukać plagiatów, tak? I to jest właśnie ten moment. Więc jeżeli my poszerzamy zasób nieplagiatów, czyli uczymy sztuczną inteligencję, ale jeżeli my pójdziemy w jakimś kierunku X, to my w pewnym momencie znajdziemy się nie w tym kierunku, bo ten kierunek w pewnym momencie dojdzie do kontrapunktu i koniec z tym. Zamknie się ten obraz. Bo można mówić o fraktalach nieskończenie, ale fraktal, jeżeli wybieramy go w formie tak zwanej żywej, to roślinę, którą produkujemy, chociażby kończynkę szczęścia, która ma te 4 listki, ona nie będzie miała 5. listka. Bo jeżeli będzie miała 5. listek, to już będzie należała do innego gatunku i już nie będzie przynosić szczęścia, tylko 4-lista przynosi szczęście, bo taki jest symbol. I czy te rośliny są? Oczywiście, że są. Nawet można je wysiać i będziemy mieć trawnik, czy tam zieleń, która będzie nam przynosić tylko wyłącznie szczęście, czy w wyobraźni, czy też nie. Więc ta wyobraźnia, która jest w tej chwili, zaczyna balansować na cienkiej linie tego, kto po niej się porusza. Ale pociąga nas to, że można iść po tej cienkiej linii i na tej cienkiej linii my się zatrzymujemy. W tej chwili właśnie jesteśmy na takiej. To jest mniej więcej spotkania w tej miejscowości szwajcarskiej, nie chcę tutaj wymieniać. No i między innymi ten człowiek, który ma taki wielki wpływ, który stworzył nawet pewną literaturę i ta literatura się tworzy. Ale jednej rzeczy nie brał pod uwagę, nie wziął tej rzeczy, że planety są niemiłosierne i idą w swoim kierunku. Czy tak może być? Jeżeli patrzymy na te losy, które teraz są, one były zapisane i są zapisane we wszystkich historiach. Chociażby Nostradamusa, czy obojętnie kogo weźmiemy, czy Casey'ego, Śpiącego Proroka oczywiście, czy naszych tutaj oczywiście wielkich, światłych osób właśnie w tych sztukach przepowiadania, tak jak ojciec Klibuszko i jeszcze wielu, wielu innych, którzy mówią o tym. Tylko trzeba brać pod uwagę teraz, że to nie jest tak. Jakby
oni się bawią w scenariusz i znają pewne cechy, które te osoby jakby chcą wyprzedzić te historie. I wyprzedzili. Wyprzedzili przez układ, ten ostatni układ 3-letni, bardzo dokładnie wyprzedzili. Dlatego, że pozbawili pewne grupy możliwości jakby penetracji, a właściwie ekspansji swojej świadomości. To inaczej tłumacząc, można by było powiedzieć w ten sposób. Chciałem mieć fabrykę, a został mi się tylko stragan. A właściwie stragan, który z tej fabryki sprzedaje te rzeczy, które miałem. I dzisiaj jest ta sytuacja taka, że w pewnym momencie z naszych dóbr właśnie zostało tylko to łóżko na placu Defilat. Plac Defilat już jest zagospodarowany, tak żebyśmy musieli gdzie indziej szukać swojego, bo nawet stadionu 10-lecia chyba już nie ma, jeżeli się nie mylę. I tam jest inny stadion narodowy w tej chwili, tak? No więc kiedyś 10-lecia, więc też właśnie to jest to. A nie wiem, czy pamiętacie, kiedy na stadionie zbierali się ludzie, a właściwie ich zbierano, to za czasów pana Perón, tam w Argentynie. I dlatego też Argentyna dzisiaj ma pewne działania, o których właśnie, nie wiem, zobaczymy. O, już chyba przegięłem troszeczkę historię, bo tutaj ta historia tutaj słów może zagrać już niezbyt ciekawie, już może się komuś to nie podobać. Ale taka jest prawda, taka jest rzeczywistość i musimy to umieć realizować w swoich myślach. Musimy realizować w swoich synapsach po to, żeby nam było łatwiej w percepcji myślenia i w dobieraniu, gdzie jest początek, a gdzie koniec tej danej historii. Pamiętajmy, że każda historia zaczyna się w baranie. Obojętnie. Czy to teraz klasne i przyjmiemy to jako początek i od tego już jedziemy. Tylko teraz, kiedy będzie byk, tego nie wiem. Dlaczego? Dlatego, że w tej historii ja tylko klasłem i nie wiem, co będziemy brać pod uwagę. Jeżeli będziemy brać następny film, to na pewno jutro nie będzie, tylko będzie pojutrze. Ten film będzie wyemitowany jutro, a tamten następny zrobię, a czy on będzie na pewno pojutrze wyemitowany? Możliwe, że nie. Dopiero pojawi się albo w piątek, albo w sobotę. Tak? Także rozumiemy, dzisiaj mamy 28 listopad, a ja będę produkował może już dopiero po Andrzejkach. Dlaczego? Dlatego, że jutro wybieram się do Warszawy i jutro będę tam celebrował ileś godzin i potem czy wrócę, tego nie wiem. Nie wiem, czy nie będę musiał pozostać w Warszawie. Dlatego, że tam też mam pewne sprawy do załatwienia i do działania. No więc już zaczynamy myśleć, co będzie. Teraz jak to się dzieje, że ja nie wiem, co będzie. Wiem, co będzie, ale po co mam o tym opowiadać? A jak nie wykonam tego planu, to wolę mieć tą perspektywę tego planu, który wykonam, bo mogę tam zostać. Jest to najprostszy program. Nie muszę wracać. Dlaczego nie muszę wracać? Bo jest odległość. I może nie być pociągu. I będę musiał zostać. I teraz popatrzcie sobie na różne historie i etapy mojego myślenia w stosunku do tego samego działania. Tylko mówię o czymś. Mówię o moim działaniu, moim istnieniu, a okazuje się, że ktoś może zaplanować to moje działanie. Dlatego, że przypuśćmy, pozbawi mnie przyjazdu tutaj, czy pozbawi mnie to, co już było.
I teraz zwróćcie uwagę, że w tym momencie zaczynam w pewnej tej historii uruchamiać właśnie ten początek, który jest. Każdy początek jest spod barana, a w baranie mamy akcję. Przede wszystkim planety Mars i 2 satelitów, Deimos i Phobos, czyli lęk i panika. I teraz, który z nich zwycięży? Tak, ale współwładcą barana, a właściwie tak troszeczkę na najwyższym poziomie, jest Pluton. I teraz trzeba by spojrzeć, gdzie jest Pluton. Pluton znajduje się w Koziorożcu. Nie wiem, czy widzicie, to jest właśnie planeta Pluton i w Koziorożcu. W jakiej ładzie? Wyobraźcie sobie, że Strzelca. Więc czy Pluton da? Co daje Pluton w tym momencie Koziorożca? Daje statut. Co daje Strzelec? To, że mogę się poruszać, filozofię, że mogę gdzieś sięgnąć, mogę gdzieś pojechać, więc właśnie jadę. I jestem w jakimś zaangażowaniu. Pluton porusza się bardzo powoli, ale wskazuje nasze myśli i nasze drogi naszego postępowania. Od Plutona zależy, jak będzie przebiegać ta ewolucja. Dlatego Pluton nie jest skazany, dlatego że i Pluton przejmuje rolę nie Urana, to co powinna powstać tak zwana elektrownia, tylko Pluton przejmuje ten wybuch i te działania w momencie, kiedy zaczyna to być zbyt rozpompowane, a właściwie unicestwione. Do tej pory miała powstać, nie powstała. Teraz będzie skupienie, czy powstanie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy powstanie na Uranie, gdzie będzie spokojne działanie, czyli klasyczne, czyli w założeniu będzie wiatrakiem, czy młynem, czy też z kolei będzie plutoniczne i nic z tego nie wyjdzie, bo wybuchnie, coś się stanie, albo ktoś po prostu ukradnie, czy też jeszcze jakieś inne rzeczy zrobi. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy teraz w tej technice tak zwanego odgórnego sterowania. To odgórne sterowanie polega na tym, że właśnie między innymi tutaj, proszę zwrócić uwagę, jest Jowisz, który daje dużo i oprócz tego Neptun, który jest w iluzji swoich ryb i on włada we własnym świecie i całe szczęście, że jest w tym, bo jest też Strzelcą. I on zaczyna się nami bawić, w zależności w jakiej formie rozdaje karty w tej rzeczywistości. I teraz, jeżeli my jesteśmy na takiej sztuce, o której mówiłem, tutaj raj utracony, ta walka cały czas pomiędzy złem a dobrem jest sprzężona z wejściem do Najświętszej Księgi, czyli do Pisma Świętego, Starego Testamentu, i wówczas odczytujemy, jak tam było, jak tworzył i jakie próby przeprowadzał Stwórca, po to, żeby tu było, ale nie dokończył wszystkiego, ponieważ stworzył nas na wzór i podobieństwo, ale niektórzy aniołowie nie wytrzymali tempa. Dlatego, że wiedza, którą posiadał anioł, przeszła na ciemną stronę. Dlatego, że nie mógł się pogodzić z tym, że człowiek będzie mu oddawał rozkazy. Będzie jemu nakazywał. To było dla niego hańbą i zbuntował się z pewną grupą. I dlatego też to, co jest dzisiaj
w zapisie tym ma te 3 drogi, za każdym razem to, co mówię, lewa, prawa i środkowa. I oprócz tego w każdym momencie trzeba patrzeć, co jest po drugiej stronie. Więc po drugiej stronie naszego ukochanego wodnika przecież jest lew, pycha i chwała i władza. Jeżeli ktoś tego nie pojmuje, o co tu chodzi, to chodzi tylko o jedno, o pychę i chwałę, którą możemy zamienić, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to o pieniądze. Tak też się mówi. A władza wyjątkowo kocha te pieniądze. Więc po to się robi te wszystkie manewry, żeby ecie-pecie szło tylko w jednym kierunku, a nie wielu. Bo nie ma sensu dyskutować o czymś, czego nie ma, a jest. I robienie stata wariata. Więc na tym to polega. Do zobaczenia, kończę i cieszę się, że niektórzy pojmują ten temat i mam nadzieję, że troszeczkę napiszecie na dole. Ja wiem, że to jest ciężkie. Ja wiem, że rozumiem, że lepiej słuchać i nie myśleć, ale cieszę się, że niektórzy słuchają. Nie myślą, ale wiedzą. I to jest największy ten mój Merkury, tak? I ten właśnie po drugiej stronie Strzelca naszego wspaniałego, a nie wodnika. I tutaj i ten Merkury, który niesie w Pannie oczywiście już wtedy tą wiadomość do Hadesu, że czas odejść. Ale to nie chodzi o to, tylko czas odejść temu złu, które astrologia ujawnia i faktycznie ujawnia. Jeżeli tylko wiemy, gdzie są planety i wiemy, jakie są aspekty, jakie są dwadasamce, bo wtedy możemy się przygotować do pewnych działań i nie boimy się. Tak postąpił jeden z największych astrologów, Franciszek Pręgiel. Napisał o Adolfie złe rzeczy i za to odszedł. W niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. No cóż, dla mnie jest bohaterem w tej wiedzy i dla każdego patrioty Polaka. I jeżeli ktoś uważa, że on nie był największy, to się myli. Był. Czy jest najwybitniejszy? To, co zrobił, to jemu chwała. No cóż, wczoraj pokazałem ten obrazek Amen, który był napisany po aramejsku i były te cyfry, a dzisiaj mówię z Bogiem. Do zobaczenia.